W roku 972 rozegrała się bitwa pod Cidini, która teraz powszechnie uważana jest za bitwę pod Cedynią, a starły się tam wojska Mieszka I oraz Saskie pod dowództwem Hodono. I w tamtym czasie Mieszko I, kimkolwiek tak naprawdę był, kształtował on dopiero granice swojego władztwa, przewodząc tak zwanym Polanom. Kontrola nad tym terytorium wcale nie była jeszcze taką sprawą prostą, ponieważ na zachodzie rosła potęga Marchi Wschodniej, wspominanego już wcześniej margrabiego Hodona, który absolutnie to nie uznawał domeny Polan i zamierzał rozciągnąć swoje wpływy na wschód. I wracając trochę do tła historycznego, pamiętać musimy o tym, iż działania Hodona były całkowicie niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi w traktatach pomiędzy Mieszkiem I a samym cesarzem Ottonem. I tak naprawdę bitwa pod Cidini stanowiła samowolny epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie. Zwróćmy teraz uwagę na samo miejsce bitwy. Samo miejsce nawet starcia wydaje się czymś mitycznym, a co dopiero mówiąc o jego właściwej lokalizacji, ponieważ samo miejsce bitwy było wielokrotnie kwestionowane i istnieje kilka teorii na jego temat. Bo kojarzono ją ze Szczecinem, ale nie tylko, również we współczesnych wschodnich Niemczech, ale ostatecznie większość badaczy zgadza się, iż właściwie to starcie zostało rozegrane właśnie pod Cedynią, czyli w mieście w północno-zachodniej Polsce w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim. Zatem Cedynia we wczesnym średniowieczu leżała w bardzo istotnym miejscu przeprawy przez Odrę, mieściła się na prawym jej brzegu, a co za tym idzie jednoznacznie służyła kontroli szlaku handlowego, który prowadził ze środkowych Niemiec w kierunku wybrzeży Bałtyku. I z chwilą przejęcia władzy przez Piastów odgrywała szczególną rolę militarną na Pomorzu Zachodnim. Wspominam tutaj Gród Cedyński, ponieważ podczas wydarzeń w trakcie tej bitwy odegrał on bardzo znaczącą rolę. Sam gród, zlokalizowany na wysokiej skarpie, w trudno dostępnym terenie z wysokością wału, która sięgała nawet 12 metrów, a szerokość około 25, stanowił doskonałe miejsce, które przysłużyło się planom Mieszka I. Do dzisiaj motywy tego starcia, jak również cały hipotetyczny przebieg bitwy bywają dyskusyjne, ale najprawdopodobniej wojska Hodona wyruszyły z Magdeburga i przeszły przez terytoria słowiańskich plemion Wieletów i Obodrzyców, które w trakcie tego przemarszu zachowały się neutralnie. I kto wie, jak dużą rolę mogli odegrać właśnie tutaj sami Wieleci, którzy byli skonfliktowani zarówno z niemieckim cesarzem, jak i z Mieszkiem. Być może to nawet oni sami wezwali na pomoc łużyckiego margrabiego. Tutaj niesamowicie istotną postacią będzie brat Mieszka, Czcibor, ale kim on tak naprawdę był? Nie będziemy o tym rozprawiać, chociaż uważa się, że być może nawet był dowódcą, który przewodził siłom skandynawskim. I właśnie w odległości około 4 km na południowy wschód od Cedynii znajduje się tak zwana góra Czcibora, gdzie kilkadziesiąt lat temu odkryto tam wiele jam po paleniskach. I to najprawdopodobniej tam Polanie zgromadzili swoje wszystkie siły, oczekując na przyjęcie uderzenia Magdeburczyka. Co do liczebności sił, które się tam zwarły, to wojsko margrabiego liczyło około 3000 zbrojnych. I od razu trzeba zaznaczyć, iż Mieszko był przygotowany do tego starcia, będąc uprzedzonym o nadchodzącym najeździe ze strony niemieckiej. A świadczy o tym to, że sam nasz książę przybywał już wtedy nad zachodnią granicą swojego formującego się państwa, co w tamtych warunkach z problemami komunikacyjnymi i logistycznymi wskazywało na podjęcie wcześniejszych przygotowań do samego starcia. A co do liczebności naszych sił, najprawdopodobniej zgromadzone wojsko było w sile podobnej do swojego oponenta. Z relacji pisemnych dotyczących tej bitwy dowiadujemy się z kroniki Thietmara oraz z drugiego żywota świętego Wojciecha spisanego przez Brunona z Kwerfurtu, który był mnichem benedyktyjskim biskupa misyjnego. A informacje te zostały zapisane odpowiednio w latach pomiędzy 1012 a 1018, jeśli chodzi o Thietmara, a w przypadku drugiego autora około roku 1004. Przyjrzymy się teraz nieco terenowi, gdzie rozegrało się to starcie, które z dużym prawdopodobieństwem rozegrało się na drodze szlaku handlowego prowadzącego do Cedynii. I prawdopodobnie wojska poruszały się tą drogą,
gdyż teren bitwy był otoczony bagnami z lewej strony, wzgórzami z prawej, a grodem z przodu, gdzie pobliskie bagna miały nawet 3 km szerokości, a wzgórza sięgały do wysokości około 100 metrów. I na krótko przed rozpoczęciem samej batalii nasz książę podzielił swoje wojsko na kilka osobnych ugrupowań. Jedno z nich pod jego osobistym dowództwem oczekiwało na margrabiego przy przeprawie przez Odrę, które dzisiaj historycy lokalizują w okolicach Osinowa Dolnego. Co jednak ważne, to manewr, który zapewnił zwycięstwo księciu Polan. Ponieważ najprawdopodobniej pierwszy oddział armii Mieszka miał celowo wycofać się w stronę Grodu, oddalonego o kilka kilometrów od rzeki Odry, by tak naprawdę wciągnąć w zasadzkę wojska Chodona, co było bardzo typowym manewrem stosowanym wtedy przez wojska słowiańskie. I taki wybieg mógł spowodować to, że jeśli wojska adwersarza Mieszka ruszyłyby w pogoń za piastowską, udającą ucieczkę armią, zapędziłyby się w głąb wrogich sobie ziem, ulegając złudnemu przekonaniu o swojej wyższości nad przeciwnikiem, równocześnie tracąc rozeznanie w całkowicie nieznanym im przecież terytorium. I w takim też przypadku jazda saska maszerująca w kierunku Grodu musiałaby się rozciągnąć w większej kolumnie, powodując jednocześnie przy tym ograniczone pole manewru. I teraz osobny oddział, który był kierowany prawdopodobnie przez Czcibora, przyczaił się na wzgórzach tuż obok traktu wiodącego właśnie do Grodu w Cedyni. I tak powoli wojska niemieckie, wkraczając w zasadzkę, stałyby się bardzo narażone na nagły atak z flank pod dowództwem Czcibora, które mogłyby zaatakować najeźdźców z boku i z tyłu. I tak Chodon wraz ze swoim wojskiem wkrótce znalazł się pod Cedynią dnia 24 czerwca roku 972. Na początku wszystko wydawało się dla niego oczywistym i łatwym zwycięstwem, ponieważ bardzo szybko przeprawił on się przez Odrę, gdzie naprzeciw Chodona pojawił się Mieszko. I wtedy to właśnie rozpoczęła się batalia, którą możemy podzielić na dwa etapy. I podczas tego inicjującego starcia nasze siły zaczęły szybko wycofywać się pod naporem przeciwnika, gdzie być może nasze wojsko mogło ponieść nawet straty. Rozochoceni najeźdźcy, widząc jak łatwo idzie im ta walka, z coraz większą pewnością ruszyli naprzód przed siebie, nie myśląc o czekającej na nich zasadzce. I to właśnie wtedy, gdy znaleźli się już w pobliżu samego Grodu w Cedyni, z okolicznych wzniesień posypała się na nich niezliczona ilość strzał, a zaraz potem uderzył na nich sam Czcibor, który do tego momentu starcia stanowił tylko odwód. Na dodatek sam Mieszko, nasz książę, wykonał zwrot zaczepny i nie koniec tego, gdyż z samego Grodziska w Cedyni na czoło sił niemieckich uderzył kolejny oddział miejscowych. I w ten oto sposób wojska niemieckiego Chodona zostały otoczone z każdej możliwej strony i doszło do całkowitej rzeźni. Oczywiście Sasi próbowali jeszcze stawiać opór, ale był on całkowicie bezcelowy. I z wielkiego, łatwego zwycięstwa nagle Chodon zdał sobie sprawę, że być może nawet straci życie, a na pewno była to jego pewna klęska. Wojska Czcibora, Mieszka i całe ugrupowanie słowiańskie wycięły niemal w pień wszystkich rycerzy niemieckich. Chyba niewytłumaczalnym cudem samemu Chodonowi udało się uciec na drugi brzeg Odry, ratując swoją skórę z tego spektakularnego pogromu. I podsumowując całe to starcie, efektem zwycięskiej bitwy, która urosła do dzisiejszego dnia do rangi mitu, było to, iż położyła ona kres planom margrabiego na opanowanie Pomorza Zachodniego, równocześnie zabezpieczając przynależność tych ziem do państwa gnieźnieńskiego. Sam sukces militarny Mieszka poważnie zaniepokoił cesarza niemieckiego i w tym momencie zaczął on na serio już rozważać ewentualny atak rosnącego w siłę księcia Polan. I tak oto w roku 973 doszło do spotkania obu stron, gdzie Pomorze zostało póki co przy państwie gnieźnieńskim, ale Mieszko musiał zgodzić się na oddanie swojego syna w roli zakładnika, jak to często było praktykowane w tamtych dawnych czasach. Generalnie jednak to zwycięstwo naszego przodka możemy uznać za spory sukces,
ponieważ ustabilizował on sytuację na Odrze, zneutralizował póki co zagrożenie ze strony niemieckiej dla rodzącego się nowego państwa i w tym czasie książę mógł się skupić na zabezpieczeniu granic od południa przed atakami Czechów, ale jest to już całkowicie inna historia. Po raz kolejny dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Również jeśli jesteś tu nowym widzem, oznacz dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia właśnie z tego kanału Historia Miniona.